Witajcie w dzisiejszym odcinku. Masz sąsiada migranta? Donieś na niego. Alkohol zdrożeje. Ministerstwo Finansów i jego oczekiwania do Banku Centralnego. G7 opracowuje szczegóły konfiskaty rezerw rosyjskich. 10 regionów zawarło porozumienie w sprawie jaj. Rosyjskie Ministerstwo Finansów liczy na dochody z prywatyzacji dużych firm. Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz jego długość Paweł Jeżowski, imperator Kremlinki. Tak, witamy serdecznie w kolejnym dniu. Mamy kolejną porcję dobrych i złych informacji dla Rosjan. Mam nadzieję, że Wam się to podobać będzie. Jeżeli tak, to oczywiście łapki, komentarze zostawcie, aby algorytm czuł się pojedzony tak jak ja po świętach. Dajcie znać w komentarzach, czy wciąż dojadacie posiłki ze świąt, bo ja wciąż. I możemy od razu przejść do paska. Tak, możecie też pisać, czy z urlopu nas oglądacie, czy, bo to dla nas ważne, czy też pracujecie, tak jak my. Szeroko też witamy patronów i wspierających, których coraz więcej przybywa, pomimo wydatków świątecznych. Bardzo dziękujemy tutaj za wspieranie. Dzięki temu już od stycznia nowe formaty będą, więc zapraszamy. A teraz przejdziemy do paska, co się, słuchajcie, dzieje. Jeżeli ciekawa sytuacja jest na Brandzie, tak nie wygląda, że jest ciekawa, ale tam mamy opór dokładnie na 79, wsparcie bardziej na 79,49 teraz. No i jeżeli tutaj zjedziemy, no to możemy zjechać nawet do 72. Zobaczymy też, jakie będą informacje z Bliskiego Wschodu oraz czy się pojawią jakieś informacje na koniec roku z Chin, które miałyby na to wpływ. A jeżeli chodzi o Uralsa, no to on jest stabilny, okolice teraz $63 za baryłkę. Jeżeli chodzi o dewizy rosyjskie, rubel się nieznacznie umacnia. Tak, przechodzimy do... Jeszcze jedna rzecz, bardzo ciekawa, na gazie. Słuchajcie, mamy dosyć dzisiaj taki poważny spadek i coraz więcej jest prognoz, że styczeń będzie ciepły, przynajmniej pierwsza połowa, grudzień powyżej normy i znowuż mamy rekordy, jeżeli chodzi o zapełnienie magazynów europejskich. Nie? Jeszcze nie zaczęliśmy schodzić nawet z nich, wciąż są nabite. Nie, no porównując rok do roku, tak? Aha, Więc i w ogóle historycznie, tak? Powiedzmy grudzień do grudnia. Mało schodzimy właśnie. W listopadzie tak było zejście, ale teraz mamy najnowsze odczyty z Niemiec, ponad 90%, jednak no, początek zimy, jakby nie patrzeć, no jeżeli będą temperatury takie ciepłe, a na zachodzie Europy zapowiada się dosyć ciepły styczeń, no to możemy zobaczyć nawet 2 z przodu na tym gazie i Gazprom trochę się może martwić, ale ma pomysł i o tym pomyśle właśnie sobie to ja może powiemy. O tym pomyślę, bo trwa festiwal na najdziwniejszą wypowiedź roku. Właśnie to jest ten pomysł. No właśnie. Mimo że koniec roku, to takim rzutem na taśmę jest to dosyć kandydat mocny. Rosja zdecydowała się na zniesienie zachodnich sankcji poprzez gazyfikację kraju. Do 2030 roku wszyscy rosyjscy konsumenci będą zaopatrywani w gaz ziemny. Taką obietnicę złożył szef Gazpromu Aleksiej Miller na spotkaniu z Władimirem Putinem. I ja się obawiam troszeczkę tej obietnicy. Tak? Bo ja obawiam się, że tam nie pójdą rury z gazem. Że tam rury z gazem nie pójdą, tylko ubędzie Rosjan w tych miejscach. Okej. Że zostaną na urlop wysłani, tak? Tak. Na cieplejszą Ukrainę. Tak może być. Natomiast ta gazyfikacja, słuchajcie, w Rosji, no to jej nie będzie, bo za mało jest pieniędzy na to przeznaczanych. Do 2030 planowano kiedyś, żeby 85% było zgazyfikowane, ale Gazprom teraz inaczej liczy już i teraz już jest 89%. Tak? Jeszcze w zeszłym roku było 71% zgazyfikowanej ludności, znaczy dostarczonego gazu,
a już teraz jest 80, 89, tak? No ale jeżeli tak będziemy sobie manipulować danymi, to te 100%, a nawet powyżej 100%, być może pan prezes uzyska. Może 200% będzie po 2 rury do każdego mieszkania. Natomiast dosyć ciekawa wypowiedź Donalda Trumpa, który powiedział, że kraje NATO powinny dogonić Amerykę w pomocy Ukrainie. Według niego tylko same Stany Zjednoczone nie mogą wspierać Kijowa. Więc troszeczkę się jak gdyby jego retoryka chyba zmienia. Łagodzi troszeczkę. To znaczy, no, ale to jest trochę to, co Trump mówił cały czas, że Europa za mało się wydaje na uzbrojenia i tak dalej. No jak wtedy wydawała za mało, no to teraz też nie wspiera. No jest to taki nacisk. To akurat jest logiczne, bo Europa rzeczywiście bardzo mało. No ale znaczy to nie jest akurat prawda, bo dosyć dużo pomocy tej Ukrainie. Nie, chodziło mi o to, co wcześniej mówił, że za mało wydaje na uzbrojenia, nie? W stosunku do NATO, że nawet nie spełnia tej normy to 2%. No. Dobra, idźmy dalej. Stany Zjednoczone ogłosiły przyznanie Ukrainie pakietu pomocy wojskowej o wartości $250 milionów, który obejmował amunicję do systemów obrony powietrznej, wyrzutnie rakiet HIMARS i artylerię. Nie za duża, ale zawsze. Tak, oni jeszcze wczoraj 20 milionów dorzucili, chyba tam na jakieś dodatkowe rzeczy. 45% obywateli Ukrainy uważa, że wydarzenia w kraju rozwijają się w dobrym kierunku, a 33% jest przekonana, że odwrotnie. Wynika z najnowszego sondażu socjologicznego przeprowadzonego przez Fundację Ukraińskich Inicjatyw Demokratycznych. I budżet państwa Ukrainy otrzymał już od Japonii $3,7 miliarda pomocy w formie preferencyjnego finansowania i dotacji, powiedział minister finansów Ukrainy. Czyli szybko poszło, bo te informacje tak, ale o Japonii... że zwiększyło się, było 3, potem 3,5, a teraz Ukraińcy informują, że 3,7. No, bardzo fajnie. Pozytywnie dla nich. Też warto zwrócić uwagę, że w grudniu ta pomoc się zwiększyła w stosunku do listopada, ona się podwoiła, a więc no, dane trochę przeczą temu, co perspektywą, tak? Czyli na ten moment nie ma zmniejszenia tej pomocy, tylko ona jest zwiększona, być może w przyszłości się to zmieni, ale na ten moment nie. W ramach częściowej mobilizacji przeprowadzonej w Rosji do szeregów sił zbrojnych wcielono 302 503 osoby z 1430 miejscowości, informuje RBK, powołując się na materiały raportu Armia w liczbach 2023. No i wynika, że to się nie zgadza z tymi danymi, które podawał Dima i Putin i Szojgu. Ale czekaj, bo to jest w ramach częściowej mobilizacji, a oni chyba podawali też z ochotnikami. Tak, nie? Ale podawali i zmobilizowanych, podawali ochotników, podawali troszeczkę inne liczby. Wydaje się, że to faktycznie do dnia dzisiejszego tyle osób zmobilizowano i to też pokazuje, bo kiedyś mówiono, że w zeszłym roku oni zmobilizowali 302 000, niektórzy, no więc słuchajcie, oni przez 1,5 roku tyle zmobilizowali. Dobra. Wierzyłbym, że to chyba jest najbliższe prawdzie, co tutaj jest podane. Nowe sankcje eksportowe Korei Południowej wobec Rosji będą miały negatywny wpływ na stosunki dwustronne. Odpowiedź Moskwy niekoniecznie będzie symetryczna, powiedziała Maria Zacharowa. No tak, no bo nie za bardzo mają czym odpowiedzieć, więc... No wiesz, no mogą na przykład nie odebrać tych statków zamówionych LNG, bo z 15 tych gazowców 10 nie będzie kontynuowanych. I zejdą na rynku, tak? LNG. Tak to będzie? Natomiast nie wiadomo co z 5, które już są prawie ukończone, tak? Bo Rosjanie chcą je uzyskać, a być może się okaże, że
Koreańczycy nie wydadzą, więc ja bym tutaj uważał na miejscu Rosjan, bo więcej mają do stracenia niż zyskania i bym siedział chyba tutaj cicho na temat jakichś sankcji na Koreę Południową. Ale to u nich jest z automatu, nie? Wiesz, że Tak. odpowiedź musi iść, nie? Znaczy tam był festiwal też dosyć głupich wypowiedzi pani Zacharowej, a więc nie przytaczamy wszystkich, bo są trochę też nudne. A mamy za to ciekawostkę kolejną. Kolejny samolot się popsuł. Prawdopodobnie rosyjskie gazety podają, że ze względu, słuchajcie, na błąd pilotów, no i nie zmieścił się na pasie startowym i wylądował na rzece. Tak to mniej więcej wygląda. Czyli od nurkowania trochę cieplej jakby było, to mogliby zanurkować, tak? No, taka szansa jest. Tutaj pogoda jak najbardziej sprzyja tutaj Rosjanom, tak, i pasażerom. Tak, i jako ciekawostkę podamy, że sprawdziliśmy przed programem, gdyż zainteresował nas niedźwiedź polarny na samolocie. Niedaleko Jakucji już pojawiają się misie polarne, gdyż Tak, szukają dochodzą, jedzenia. tak, od kilku lat, no tutaj mówi się o zmianach klimatycznych, że od kilku lat są notowane pojedyncze przypadki, że misie polarne tak daleko potrafią zawędrować, a więc... Tak, więc sprawdziliśmy tą ciekawostkę i teraz już wiecie. A przechodzimy do dłuższych informacji, ale zanim to zrobimy, nie powiedziałem o ogłoszeniu. Słuchajcie, druga część się zbliża. Tu jest zajawka naszego raportu. Pierwszego stycznia o 17:00, myślę, że większość z Was już wstanie wtedy, będzie jeszcze więcej wykresów, jeszcze więcej szczegółów. I wszystkim tym, którym się podobała część pierwsza, mam nadzieję, że druga się spodoba jeszcze bardziej. Jeżeli ktoś nie obejrzał jeszcze, gorąco zapraszamy do nadrobienia, gdyż jest to jeden z takich programów, nad którymi bardzo długo siedzieliśmy. A jeżeli jesteście tu po raz pierwszy i chcecie, żeby pojawiło Wam się powiadomienie, warto nacisnąć przycisk subskrybuj, aby Dzwoneczek, wam to, i dzwoneczek, też pamiętajcie. aby Wam to nie umknęło, a ja już przechodzę do dłuższych wiadomości. Historia z samego serca Mordoru, czyli Moskwy. Masz sąsiada migranta, donieś na niego. Na tablicach ogłoszeń w obwodzie moskiewskim pojawiły się plakaty wzywające do składania raportów do komisariatów wojskowych na temat migrantów mieszkających w okolicy, czyli polowanie na czarownicy na pełnej. Podstawą reklamy jest plakat z Wielkiej Wojny Ojczyźnianej Ojczyzna wzywa, taka kobieta z uniesioną ręką i tu taki list. Ja wrzuciłem to na Twittera wczoraj, jeżeli chcecie sobie zobaczyć. Nie podam tego tutaj, bo tam są bardzo małe literki, ale wrzuciłem w języku rosyjskim i wersję przetłumaczoną, więc jakby co zapraszam. W nowej wersji zamiast przysięgi pojawił się tekst z wezwaniem do poinformowania urzędów rejestracyjnych i poboru do wojska o nowo uzyskanych obywatelach Federacji Rosyjskiej. To jest też ciekawa formuła, nowo uzyskanych obywateli. Oraz hasło: jeśli twój sąsiad jest migrantem, zadzwoń do rejestracji wojskowej i biura rekrutacyjnego. Jest też podany numer telefonu. Ten sam plakat pojawił się również jesienią tego roku na czacie Syberyjski Tył, w którym uczestniczą żony zmobilizowanych z obwodu irkuckiego. Jej uczestnicy proponowali wysyłanie do operacji specjalnej cudzoziemców, którzy niedawno otrzymali obywatelstwo rosyjskie, czyli tu jest ruch już mocno zorganizowany. Według uczestników czatu nowo stworzeni obywatele Rosji chętnie korzystają z dobrodziejstw ojczyzny. Ja bardzo jestem ciekaw, co według Rosjan uznawane jest za dobrodziejstwo, dajcie znać w komentarzach, ale przypadkowo zapomnieli zarejestrować się do służby wojskowej. Tak delikatnie powiedzieli. Jedna z uczestniczek czatu zaproponowała nawet taką normę.
W przypadku dostarczenia 10 migrantów mąż wraca do domu. Brzmi to trochę jak jakiś handel ludźmi, nie? Paweł, to takie ja dostarczę 10, to zwrócicie mi męża. Bardzo, bardzo sympatyczne. Od początku lata rosyjskie siły bezpieczeństwa otrzymują rozkaz przeprowadzania nalotów na migrantów i osoby, które niedawno otrzymały obywatelstwo rosyjskie. Do nalotów doszło już na rynku chińskim w Czelabińsku, na rynku chiłockim w Nowosybirsku, w magazynie warzyw w Sofii, w Petersburgu, w obwodzie Swierdłowskim, Czuwajsi, a także w meczetach, obwodzie moskiewskim i magazynach Wildberries. Wezwania otrzymali także cudzoziemcy zatrzymani podczas próby przekroczenia granicy rosyjsko-fińskiej. I mam tu dla Was ciekawostkę, i to się nadaje normalnie na jaruski. Często doręczenie wezwań następuje bezpośrednio podczas przyjęcia obywatelstwa rosyjskiego. To jest po prostu hit. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca wojskowi pomogli zarejestrować do służby ponad 1500 naturalizowanych Rosjan. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawa informacja, zwłaszcza w tych 10 za 1, to jest jakiś hit. I no to taka łapanka, nie? Żeby uchronić swojego męża, dostarcz mi 10 jakichś nowych tych ludzi. Może być tak, żeby zabrali, bo to różnie. Żeby zabrali, to też. No tak. Bo podobno zdarzają się donosy też na osoby, które się ukrywają, też rodzin, no więc też takie. Tutaj nie jestem jakoś zaskoczony. Te donosy w Rosji mają długą i niechlubną tradycję, więc wróciło, tak, jak piszecie. Mamy informację, która zaniepokoi sporą część Rosjan. Alkohol zdrożeje od 2024, mamy szczegóły. Robiłbym tak jak Kevin sam w domu, ale sobie trzasnę słuchawkami, więc zrobię tak łagodniej. Koszty zakupu alkoholu za granicą, jak i jego produkcja w Rosji wzrosną ze względu na rosnące ceny logistyki, surowców, czynszu oraz wzrosty ceł importowych i akcyzy. Tak informują producenci wszyscy alkoholu. Natychmiast ceny wzrosną w małych barach i restauracjach. Bardzo duże sieci handlowe mogą rozciągnąć efekt na pierwszy kwartał. I tak, syberyjska grupa alkoholowa to jest marki Białaja, Bereska, 5 jezior, tak. Powiadomiły sieci sklepów o podwyżce cen od 1 stycznia o 10%, tak, do 10% mniej więcej. W Ładodze, natomiast następny producent, wyjaśnili, że ceny sprzedaży wzrosną zaledwie o 5% w zależności od mocy napojów. Tu jest tam, oni produkują Tundrę i Ruskaja Currency. I tutaj, przepraszam, to Tapsitrom, właśnie, który produkuje Tundrę i Ruskaje Currency, ogłosił wzrost cen o 8%. Natomiast importer Simple Group, największy rosyjski, ostrzegł wszystkich swoich partnerów handlowych, w tym sieci, o podwyżce do 25%, w związku z czym ceny części asortymentów zostaną skorygowane, tak się podaje, w okresie od stycznia do kwietnia, czyli w pierwszym kwartale. Kupujący zwykle nie są gotowi zapłacić za alkohol więcej niż zwykle, a jeśli wzrost cen wynosi 10 do 15%, wielu będzie wolało przestawić się na inne napoje lub marki. Tak mówi Aleksander Lipilin, dyrektor firmy zajmującej się handlem alkoholem i winem. Zaznacza jednak, że mocny alkohol spotka się z płynną i bezkrytyczną akceptacją wzrostu cen. Najprawdopodobniej konsumenci będą wybierać tańsze marki, ale wolumeny sprzedaży nie spadną. Kupujący oszczędzają przede wszystkim na towarach, które nie są niezbędne. Do tej pory zaliczano do nich alkohol premium. No i tutaj się należy spodziewać największych spadków, no i wzrostów na tych tańszych odpowiednikach.
W grudniu oczekiwania inflacyjne Rosjan, przypomnijmy, sięgnęły 14,2, co jest najwyższą wartością od marca 2022 roku, wynika z najnowszego badania Infom. Szacunki obserwowanej inflacji również wzrosły z 15% w listopadzie do 17% w grudniu. To najwyższe odczyty od ponad roku. Tak, a żeby było ciekawiej, to przejdźmy do stóp procentowych Banku Centralnego i Ministerstwa Finansów. Rosyjski Bank Centralny zacznie obniżać swoje podstawowe stopy procentowe pod koniec 2024 roku. Tak przynajmniej ma nadzieję wiceminister finansów Rosji Iwan Czebaskow. Mam tu cytat. Spodziewamy się, że stanie się to w przyszłym roku. To złagodzenie nastąpi. Prognozy teraz są inne, ale do końca roku już na pewno spodziewamy się, że tak się stanie, powiedział w rozmowie dla RBK. Myślę, że tu jest taka ciekawa informacja, gdyż oni mają nadzieję, że zostaną obniżone do końca roku. W sensie nie spodziewają się szybkich obniżek, tylko gdzieś może do końca roku. Na grudniowym posiedzeniu Bank Centralny, co wiecie, ogłosił stopę procentową na poziomie 16%. Powiedzieli, że są bliscy zakończenia cyklu podwyżek, ale ewentualne obniżki mogą nastąpić od 2 do 3 miesięcy, choć Elwira ostrzegła, że może to trwać dłużej. Z kolei szef Sberbanku German Gref spodziewa się, że bank centralny zacznie obniżać główną stopę procentową już po pierwszym kwartale, a do końca przyszłego roku będzie ona nadal powyżej 10%. Czyli wszystko się pokrywa z tym, co bardzo często powtarza Paweł, że zejście z tych stóp procentowych może być małe, może trwać długo i nie należy się spodziewać szybkiego zejścia, tak jak to miało miejsce w roku 2022. Tutaj pytacie się o mniejszości etniczne. My nie możemy odpowiedzieć na to pytanie, ale znamy odpowiedź. Ile jest najwięcej i które są najbardziej znienawidzone. Można wejść na rosyjskiego Telegrama i sobie sprawdzić. Można powiedzieć, że tutaj na tle religijnym mniej więcej ten podział się zarysowuje. Natomiast jest, powiedzmy, kilka tych narodów, które są tam wymieniane jako najmniej lubiane, że tak powiem. A teraz sobie, słuchajcie, przejdziemy do następnej informacji. Ponieważ trwa opracowywanie szczegółów scenariusza konfiskaty rosyjskich rezerw walutowych, Stany Zjednoczone naciskają na kraje G7, aby wypracować wspólne narzędzie do przejęcia zamrożonych rosyjskich aktywów. Niemcy, Francja i Włochy opowiadają się za ostrożniejszym podejściem do tej kwestii. To jest zrozumiałe, ponieważ to są kraje, które mają najwięcej aktywów po stronie rosyjskiej, no i muszą się spodziewać, że Rosjanie odpowiedzą podobnymi sankcjami. Natomiast nacisk amerykański jest dosyć duży i zgodnie z sugestią strony amerykańskiej zbadane zostaną kwestie prawne związane z konfiskatą, metodami stosowania takich środków i ograniczenia ryzyka, a także sposobami wykorzystania pieniędzy na pomoc Ukrainie w najbardziej optymalny sposób. Stany Zjednoczone wraz z Kanadą, Wielką Brytanią i Japonią, no one są tak najbardziej tutaj jastrzębiami w tej kwestii, mają przygotować opcje na potencjalne spotkanie przywódców 24 lutego 2024 roku. Znaczy na tym spotkaniu ma zostać ogłoszone wspólne narzędzie. Zobaczymy, czy się uda wypracować, ponieważ jest to 2-letnia rocznica rozpoczęcia pełnoskalowych walk na Ukrainie. Pozostali członkowie, czyli Niemcy, Francja, Włochy, wyraziły pewne zastrzeżenia i wezwali do uważnego zbadania legalności konfiskaty rosyjskich aktywów przed podjęciem decyzji. Kilku europejskich ministrów wezwało również do zachowania wysokiego stopnia tajemnicy przy opracowywaniu tych środków. Rozważane są kilka wariantów, jest rozważanych. 2 najpopularniejsze to bezpośrednia konfiskata i przekazanie tych pieniędzy Ukrainie oraz wariant wykorzystanie
zamrożonych aktywów jako zabezpieczenia kredytów i udzielenie tych kredytów Ukrainie. Rosyjskie władze uznają dyskusję o ewentualnej konfiskacie środków banku centralnego, jak i swoich obywateli za niedopuszczalną i grożą nawet zerwaniem stosunków dyplomatycznych. Słuchaj, jeżeli ja dobrze rozumiem, to chcą mnie rosyjskimi pieniędzmi żyrować kredyty Ukraińcom, a Ukraińcy je spłacą. Wtedy, nie? No właśnie, Tak, kurde, nie daliśmy rady, to zabierzcie pieniądze od Rosjan. No, są różne pomysły też. No tak. Słuchajcie, krótka informacja. 10 regionów zawarło porozumienie w sprawie jaj. Jajowy problem jest tak duży, że wymaga, aby regiony się porozumiewały i musi to nadzorować Federalna Służba Antymonopolowa FAS. Władze 10 regionów zawarły porozumienie w celu ustabilizowania cen jaj kurzych. W wyniku spotkania takie porozumienia zostały już zawarte w 10 obwodach. Służba sprawdziła, czy dokumenty nie są sprzeczne z normami ustawodawstwa antymonopolowego i przepisami rządu Federacji Rosyjskiej. I tu tak wyjaśnia przedstawiciel FAS. W wyniku zawarcia tych porozumień ceny jaj w tych regionach już zaczęły spadać. Już lecą. Komisarze jajowi widocznie działają równie sprawnie jak komisarze walutowi. Może się okazać, że będziemy mieli jajową posuchę w najbliższym czasie, chociaż jak znam życie, to nawet komisarzy jajowych Rosja może czymś zaskoczyć. Myślałeś, że będziemy raportować wieloregionalne porozumienia? Muszę dodać do paska, ile jaj zostało dostarczone z importu. Na ten moment to jest około 600 tysięcy jaj. Z miliarda. 1,2 mld szacuje się. Mamy najnowsze dane na 1,2 mld niedobór jaj. Natomiast przedstawiciele producentów powiedzieli, że do produkcji sprzed konfliktu najwcześniej mogą wrócić pod koniec 2024 roku. To oni wybili tam te cały kury. czas jest problem. Zobacz, problem z antybiotykami, znaczy antybiotyki, szczepionki, tak, z tego co rozumiem, no, tym coś tam, jakieś właśnie takie rzeczy wskazują i te jaja lęgowe. Dajcie znać w komentarzach, czy kura, która znosi jaja właśnie, czy musi dorastać około roku, bo to by się zgadzało, że jak nie było kur, to wybili kury, które znoszą jaja. I teraz muszą poczekać rok, aż im urosną. Oczywiście to tylko moja teoria podają, spiskowa. wiesz, ja mówię, nie jestem tutaj specjalistą, jeżeli chodzi o, chociaż no powoli wyrabiam się, tak, w tym kierunku i niedługo tutaj będę miał jakąś wiedzę, natomiast na ten moment nie czuję się tak, jak wygląda hodowla tutaj kur. Dobra, lecimy do ostatniego tematu, bo czas nas goni, a to jest temat z okładki. Rosyjskie Ministerstwo Finansów liczy na dochody z prywatyzacji dużych firm. Czasami ważniejsze niż liczby i statystyki, takie jak wzrost PKB, są takie informacje jak ta poniższa, aby ocenić stan rosyjskiej gospodarki. Poniżej cytat ministra finansów Antona Siłanowa. Sprzedaż udziałów w dużych spółkach państwowych byłby użyteczny, biorąc pod uwagę sytuację z budżetem federalnym i napięty harmonogram krajowych pożyczek. Jedno zdanie, a ile informacji. Trudna sytuacja budżetowa, nie za duże możliwości finansowania długu na rynku wewnętrznym, sprzedaż mienia państwowego. Cytuję dalej. Ta prywatyzacja stałaby się jednym z źródeł finansowania deficytu budżetowego. W przyszłym roku mamy dość duży program pożyczkowy, 4,1 biliona rubli, a w tym roku będzie to 2 biliony mniej. Czyli zabraknie w tych 2 latach dosyć dużo kasy, gdyż 6 bilionów rubli, no to jest kilkaset miliardów dolarów, jak sobie na szybko liczę. Dlatego, nie, kilkadziesiąt, co ja mówię. Dlatego prywatyzacja jako działanie jednorazowe byłaby dla nas bardzo użyteczna, powiedział minister finansów, nie chcąc podawać nas spółek proponowanych do prywatyzacji, ani kwoty, jaką Ministerstwo Finansów spodziewa się uzyskać ze sprzedaży aktywów. W zeszłym tygodniu Siłanow poinformował, że Ministerstwo Finansów przekazało rządowi listę 30 dużych spółek państwowych,
w celu sprzedaży ich udziałów bez utraty pakietu kontrolnego, szacując potencjalne przychody z prywatyzacji na dziesiątki i setki miliardów rubli. Wcześniej pomysłu bronił szef drugiego co do wielkości banku państwowego VTB, Andrzej Kostin, który wiosną zaproponował rozpoczęcie nowego etapu zakrojonego na szeroką skalę prywatyzacji w celu sfinansowania priorytetowych projektów gospodarczych. Jako przykłady Kostin podał niekontrolujące udziały w dużych spółkach państwowych, takich jak Transnefti, Koleje Rosyjskie, Poczta Rosyjska, a także spółkach wchodzących w skład dużych korporacji państwowych Rostelekom, Rostek i Rosatom. Wiceminister finansów Aleksiej Mojsejew powiedział, że po odejściu inwestorów zagranicznych konieczne jest najpierw utworzenie rynków inwestorów krajowych, czyli szukamy oligarchów, którzy to kupią. A zatem mówimy o bogatych ludziach na rynku wewnętrznym, którzy mogą dostać, jeśli car oczywiście zdecyduje się na taką możliwość, dobrowolnie lub niedobrowolnie, możliwość zakupu okazyjnej pakietu rosyjskich państwowych korporacji. Cena oczywiście będzie musiała być dobra, a biznes przyszłościowy, bo inaczej ciężko będzie się na takie ruchy zdecydować, no chyba że car zadecyduje, że to jest dobra inwestycja i dobrowolnie trzeba tych ludzi przymusić. Jeżeli Putin się zdecyduje, no to przedsiębiorstwa państwowe, które były budowane pod ochroną państwa przez dziesięciolecia, będą po kawałeczku wysprzedawane wewnętrznemu kręgowi oligarchów w celu finansowania wojny, o ile oczywiście do tego dojdzie, gdyż są to dopiero propozycje Siłanowa, który dostał polecenie szukać wszędzie możliwości ściągnięcia do budżetu pieniędzy i to jest właśnie jeden z tych jego pomysłów. Będziemy obserwować i informować Was oczywiście o tym. No i wykonał pracę, przedstawił dwa pomysły. Jeden, żeby zabrać ludności depozyty, drugi, żeby sprywatyzować. To nie jest nowy pomysł, mówiliśmy, że on wejdzie, spodziewaliśmy się, że on wejdzie w 2023, ponieważ no już prawie było dogadane w połowie roku. I tam też to łączono z nacjonalizacją czy częściowym zmuszeniem firm zachodnich do sprzedaży majątków. Do tej pory mogą sprzedać dowolnemu podmiotowi, natomiast miała wejść ustawa, która na razie jeszcze nie weszła, a pewnie nie wejdzie, bo jeżeli rosyjskie aktywa zostaną zamrożone, to firmy zachodnie zostaną znacjonalizowane, prawdopodobnie wszystkie ustawą i wtedy te znacjonalizowane zachodnie firmy no prędzej, tutaj myślę, że mogłyby być że to jest ustawa taka wybiegająca w przód troszeczkę. Tak, bo tak mniej więcej to na tym spotkaniu było takie w połowie roku spotkanie we Władywostoku, tam się spotkali wszyscy, Elwira, tak, właśnie Kostin, Graf, Putin i sobie tam dyskutowali, tak, co zrobić, jak znaleźć pieniądze. Co by tu można pożyczyć? I mniej więcej doszli do, tak właśnie Kostin podawał, że zróbmy prywatyzację i to wtedy większość była za. Z jakichś tam powodów nie wprowadzono tego na jesieni, bo rząd czymś innym się zajmował, natomiast no pomysł wraca. Putin może tak dekretem nakazać, no tak właśnie będzie. Tak. No to my w tym momencie znikamy, aby wrócić w dniu kolejnym. Jeszcze nie wiemy, czy uda nam się dzisiaj komentarz dnia zrobić, gdyż mamy gościa, z którym chcemy zrobić wywiad już za chwilkę, więc znikamy i będziemy Was informować o tym w najbliższym czasie. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.